Zawody. Hamburg. Pełen dystans Ironmana. Tutaj postaram się Wam trochę urozmaicić ten filmik, ponieważ mamy trochę materiałów nagranych sprzed zawodów, kiedy to odbierałem pakiet startowy, gdzieś tam jechaliśmy do Hamburga i później z samych zawodów moja cudowna rodzinka i moi bliscy mnie nagrywali, więc mamy trochę materiałów i ten kawałek, ten odcinek będzie wyglądał trochę inaczej, że ja będę miksował to z moim gadaniem i z tym, co mamy nagrane. Zawody startowały w niedzielę rano. Myśmy w czwartek już wyjechali z Warszawy. Spaliśmy u mojej mamy w Poznaniu po to, żeby w piątek rano wystartować z Poznania w kierunku Hamburga i dojechać, co się udało, w okolicach, nie wiem, 13-14 chyba dojechać do Hamburga. Widzisz, że Tak, no. Kochani, dojechaliśmy właśnie do Hamburga po kilku dobrych godzinach jazdy. Za chwilkę będziemy na miejscu. Część dróg wokół miejsca startu i finiszu już jest zamknięta, z tego co widzieliśmy, więc zobaczymy, jak nam to pójdzie, żeby gdzieś jak najbliżej zaparkować. Przed nami, a głównie przede mną, jest próba dzisiaj zameldowania się. O 16:30 jest odprawa obowiązkowa, a chciałbym jeszcze, jeżeli już strefa dla rowerów będzie czynna, chciałbym jeszcze dzisiaj, w zasadzie zaraz, skręcić ten rower, który jest za nami, gdzieś nawet na poboczu, bo to mi powinno szybko pójść, i odstawić go, żeby mieć spokój, bo śpimy poza Hamburgiem, więc będę miał problem, żeby ten rower na przykład jutro dostarczyć do strefy zmian. Zobaczymy, jak nam to pójdzie. Meldujemy się z kolejną relacją za niedługo. Dlaczego piątek? Była taka informacja, że należy być na odprawie przed zawodami w Hamburgu, że jest to obligatoryjna, obowiązkowa odprawa, że kto nie będzie, ten nie może przystąpić do zawodów. Moje to były w ogóle pierwsze zawody, więc czułem, że po prostu chcę tam być, muszę tam być i w ogóle mam obowiązek. Koniec końców okazało się, że ta odprawa to była po prostu gdzieś w tej strefie finiszu, na Telebimie omówione wszystkie jeszcze raz reguły, nikt nie sprawdzał obecności, więc można było nie być, ale nie żałuję. Te 2 dni przed zawodami byliśmy i poczuliśmy trochę ten klimat, to było bardzo spoko. Piątek tak wyglądał, że dojechaliśmy właśnie bezpośrednio na miejsce startu. To miejsce jeszcze było budowane, ponieważ zarówno start, przebieg, jak i finish mają miejsce totalnie w centrum Hamburga, więc tam to jest bardzo sprawnie organizowane, ale też w ten sposób, że de facto te wszystkie barierki stawia się w nocy przed zawodami, a te dni przed powoli gdzieś tam się ten temat organizuje i pewne ulice już są zamykane. Więc nam się udało dojechać na miejsce, niedaleko zaparkować jeszcze samochodem i przejść się po pierwsze to, co zrobiłem, to chciałem się zarejestrować, więc byliśmy w namiocie zarejestrować się. Przedkłada się swoją tam legitymację Polskiego Związku Triatlonu, albo online się ją ma, albo się wykupuje jednodzienną licencję. Po kodzie kreskowym, po takim kodzie QR, który się dostaje na maila, jesteśmy znajdowani w systemie i dostajemy opaskę na rękę i z tą opaską udajemy się do namiotu, w którym oprócz różnych gadżetów do kupienia są też wydawane dla tych startujących plecaki, w których znajdują się gdzieś tutaj, nawet ten worek mam, pokażę Wam. Znajdują się 2 takie worki. Worek niebieski i worek czerwony. Ten worek niebieski, tu z moim numerem startowym, to był Bike Gear Bag, czyli na rzeczy rowerowe. Jeszcze był taki worek na rzeczy biegowe. I te worki służyły właśnie do spakowania swoich rzeczy, ale o tym za chwilę. Piątek odebraliśmy te właśnie gadżety.
zawieźliśmy rower do mojej siostry, która mieszka też w centrum Hamburga i tam żeśmy mój rower skręcili i odstawiliśmy do niej, żeby czekał na kolejny dzień, bo w sobotę można było wstawić ten rower już do strefy zmian. I na tym chyba żeśmy zakończyli piątek, pojechaliśmy do mojego brata, który mieszka pod Hamburgiem i tyle. I taki wyglądał piątek. Sobota rano była przeznaczona na to, żeby wstawić do tak zwanej strefy zmian, czyli miejsca, w którym czekał na mnie rower przed startem. On tam zostaje na całą noc. Oraz czekały na mnie właśnie te 2 worki już wypełnione. To właśnie sobota była tym dniem, kiedy te rzeczy się oddawało do strefy zmian. Ale żeby te worki oddać, trzeba było je należycie spakować. Więc do niebieskiego worka włożyłem wszystkie rzeczy, które miały mi służyć na rowerze, kask, jakieś tam okulary, jakieś buty, oczywiście specjalne, pokażę Wam. Takie właśnie buty mam tutaj trochę, to są buty treningowe dla mnie, bo są bardzo fajne, przewiewne, ale też właśnie w nich jechałem na rowerze, bo są przewiewne. No i ten właśnie rower, który tu widzicie, on jeszcze miał zamontowane takie średnio profesjonalne elementki, ale super mi służyły. Wojtek, dzięki za nie. To właśnie one były zamontowane na kierownicy i tutaj można było się fajnie na tych lemontkach położyć na rowerze, wyciągnąć i może w moim przypadku nie chodziło o jakąś aerodynamikę specjalnie, bo ten rower po prostu nie jest super szybkim rowerem, ale też i odpoczynek. Jak się możesz położyć trochę, to przynajmniej połowa ciała Ci odpoczywa. Minusem było tej historii było to, że w trakcie wyścigu tu jest gąbka, jak widzicie, tu już gąbki nie ma, zgubiłem, więc trochę jechałem jak fakir pod prawym łokciem, ale spoko było. Czuję, że mnie troszeczkę stres może nie dopada, ale czuję go, nie? Czuję już powoli napięcie przed jutrzejszym dniem. Jutro 6:30. Sobota właśnie to było moje pakowanie tych worków, bardzo gdzieś tam takie świadome, uważne, żeby niczego nie zapomnieć. Już jestem prawie pewien, że po prostu jutro pojadę na rowerze w butach do biegania, a będę biegł w butach rowerowych. Żeby tego jakoś uniknąć, postaram się dzisiaj na spokojnie to wszystko jeszcze przejrzeć i spakować. I z tymi rzeczami pojechaliśmy do mojej siostry odebrać rower i z rowerem przeszliśmy się na piechotę chyba ze 2 albo 3 km i z tymi workami do strefy zmian. Strefa zmian w Hamburgu to jest bardzo długa, liczy, nie wiem, kilometr, może nawet dłużej, jest nawet może dłuższa. Stoją tam tysiące rowerów, generalnie było 3000 startujących zawodników, więc tysiące rowerów. Taka ciekawostka, 47% z tych osób to byli debiutanci jak ja na tym dystansie, więc całkiem spory odsetek. No i w tej strefie zmian zostawiamy rower. On jest najpierw przeglądany przed strefą zmian przez sędziów, czy spełnia wymogi, czy to i tamto nie odstaje. Ja tam na przykład mam z tyłu, nie wiem czy widzicie, zamontowane takie 2 na bidony jeszcze dodatkowe miejsce, więc to też nie może wystawać ileś tam centymetrów za siodełko. Te lemontki, czyli te uchwyty, które Wam przed chwilą pokazywałem, też nie mogą wystawać. To już sędziowie tam mierzą, sprawdzają i wtedy już możemy ten rower odstawić oraz powiesić 2 worki na wieszakach, żeby na nas czekały. I przy wyjściu ze strefy zmian dostajemy chip, Wam też pokażę, dostajemy taką opaskę. Taką opaskę dostajemy, którą się tutaj nawleka chip, który nam towarzyszy cały wyścig. To jest fajnie założyć sobie w moim przypadku na nogę. Jest to fajne, miękkie, więc taki może trochę mały tutaj uwaga, jak słyszałem, jak wyglądały tego typu chipy. A połówce Ironmana w Warszawie, gdzie jakieś plastikowe historie wrzynały się ludziom w nogi, no to było bez porównania lepsze, super wygodne, nieodczuwalne generalnie. Takiego chipa dostajemy i od tego momentu jakby ten chip nam towarzyszy, bo przekraczając różnego rodzaju bramki jest szczytywany nasz status i na tej podstawie są wyliczane
czasy, które tam no, poruszamy się, o tak może. Ulice już były coraz bardziej zablokowane w centrum w sobotę, więc myśmy ten rower sobie doprowadzili na piechotę. Po drodze jeszcze żeśmy jakąś pizzę wciągnęli, żeby doładować się węglowodanami przed zawodami. Był też pomysł, a przede wszystkim była okazja w sobotę. Organizatorzy umożliwili popływanie jeszcze w piankach w tym jeziorze dzień wcześniej, żeby się trochę oswoić z wodą. Kto chciał, to zrobił. Ja jakoś tak trochę chciałem, ale trochę mi się nie chciało, więc tego nie zrobiłem. Natomiast rzeczywiście sporo osób, jak widzieliśmy, z tej okazji skorzystało. Co się okazało, to była jedyna okazja do skorzystania przed wejściem do wody już w chwili zawodów. Zawsze jest tak, że zawsze można pół godziny jeszcze wejść do tej wody i się trochę w niej pomoczyć, ale tutaj nie było to możliwe w dniu startu, o czym też Wam za chwilę opowiem. Po prostu warunki atmosferyczne były w dniu startu słabe. No i tak nam upłynęła sobota. Już oczywiście czułem jakieś podenerwowanie, już napięcie, już ekscytację i tak dalej. Tym bardziej, że sobota już się powoli kończy, a w niedzielę start był przewidziany na godzinę chyba 6 czy 6:30, co oznaczało dla mnie, że ja powinienem, skoro 2 godziny wcześniej staram się jeść przed treningiem, no to o 4:00 powinienem zjeść śniadanie, więc pewnie wstać o 3:00, a jeszcze mamy jakieś historie z dojazdem, który jest utrudniony, bo mieszkamy pod Hamburgiem, a nie w samym Hamburgu. I w ten oto sposób przechodzimy do niedzieli. I ta niedziela tak rzeczywiście wyglądała, że myśmy bardzo wcześnie wstali, przynajmniej ja bardzo wcześnie wstałem. Zapakowaliśmy się w samochód. Mój brat odwiózł nas, podwiózł mnie i Gabi na stację metra i tym metrem dojechaliśmy już do samego centrum Hamburga, w którym właśnie mieliśmy startować. No, ale też już pojawiały się zapowiedzi burzy, już było ją słychać. 4:30, lecimy na dworzec, na metro, żeby jakoś się dostać na miejsce. Na razie pogoda dopisuje, ale wszystkie znaki na głównie niebie mówią nam, że za chwilę będzie burza z grzmotami, z ulewą, ze wszystkim, więc zobaczymy, jak to będzie. Widzimy się. I jak już wylądowaliśmy na miejscu zawodów w metrze, to się okazało, że te tysiące osób siedzą po prostu w metrze i czekają, aż przestanie padać. W ogóle czekając na jakąś informację od organizatorów, bo też jakieś ryzyko było, że w ogóle odwołają etapu. 5:25. Słoneczko powoli wstaje. Start gotowy, ale też zaczyna się ulewa, zaczyna się deszczyk. Zaraz będzie grubiej padać. Wszyscy się pochowali na stacji metra, my też tam będziemy czekać. I zobaczymy, jak to będzie. Oj, błyska się. Tutaj się wydarzyło tak, że że doszło do opóźnienia de facto tylko o około godzinę. No dobra, nadszedł ten moment, nadeszła ta chwila, że zaczynamy zawody w Hamburgu. Wspominałem już, że pojawiła się burza, że to oczekiwanie na start przedłużyło się. To też zaskutkowało tym, że nie było możliwości jakiejś rozgrzewki przed etapem pływackim. Najczęściej jest tak, że można na pół godziny, godzinę przed wejść do wody i trochę się pomoczyć w tej piance, chociażby po to, żeby się lepiej ona ułożyła. Tu nie było takiej możliwości, więc wszyscy na sucho wchodzili do tej wody. Organizacja, powiem Wam, tego wydarzenia była po prostu genialna, super. Ja nie znam też innych, ale tak się czułem bardzo komfortowo, więc mogę tylko jakby zachwalać. Kwestia dopingu, kwestia jakiegoś takiego podkręcania, muzyki, odliczania, wspólnych rozgrzewek.
ten prowadzący był bardzo spoko, który tam tą atmosferę cały czas podkręcał. No dobra, startujemy za kilkanaście minut. Mam nadzieję, że będzie ok. Tym bardziej, że powiem Wam, że no ja miałem swoje lęki i jakby obawy związane ze startem. No dobra, i teraz, żeby ten wątek trochę rozwinąć, to może zacznę od takiej technicznej kwestii, że wejście do wody było, można było się ustawić według własnego jakby uznania w różnych grupach czasowych, w których czuliśmy, że będziemy płynąć jakby podobnie. Ma to absolutny sens, żeby się nie pakować ktoś, kto pływa wolno z tymi, którzy pływają szybciej, bo i im się robi krzywdę wtedy i samemu można dostać nieraz po głowie tymi osobami, które przepływają nad nami. A z drugiej strony też pakowanie się do grupy zawolnej też powoduje, że to my z kolei musimy walczyć i gdzieś się tam przybijać do przodu, bo ludzie wokół nas płyną wolno. I ja tutaj popełniłem pewien błąd z nieuwagi i z niewiedzy. Wydawało mi się, że te czasy, które są na tych flagach, przy których ustawiają się zawodnicy, odnoszą się do tempa, z jakim się płynie. I gdzieś te pierwsze flagi, tam była godzina, znaczy 1.00. Pomyślałem sobie, no to są naprawdę szybcy zawodnicy, którzy przepływają 1 minuta na 100 metrów, a ta najwolniejsza grupa było tam 2.20 i więcej, chyba, czy 2.10 i więcej, jakoś tak. No i pomyślałem sobie, no ja czasami mi się udawało płynąć z tempem 2.20 w piance, ale też to było częściej wolniej, więc no to jest chyba moja grupa. Okazuje się, że jak ja teraz wiem, to te czasy na tych flagach rozmieszczone, może to jest też dla Was jakaś cenna trochę uwaga, one nie dotyczą tempa, w jakim zakłada się, że się będzie płynęło, tylko maksymalnego czasu, w jakim ten dystans się pokona. I ja stanąłem z ludźmi, ostatnia grupa w ogóle, którzy tam 2.20 i więcej mieli to przepłynąć, czy tam 2.10 chyba i więcej, gdzie tak naprawdę to oznaczało ogólny czas w minutach przepłynięcia tego dystansu. Dystans tego Ironmana, tych 4 prawie kilometrów, maksymalnie można było przepłynąć w 2 godziny 20 minut, kto przepłynął dłużej, był dyskwalifikowany i nie mógł dalej uczestniczyć w tych zawodach. Znaczy mógł, ale już nie był klasyfikowany z tego, co mi się wydaje. Więc trafiłem do grupy osób, których większość, nie wiem, jakaś część na pewno nie ukończyła. Sporo z nich płynęło żabką. Sporo osób się zatrzymywało po drodze i dla mnie to było wyzwaniem, żeby ich jakoś ominąć i płynąć swoim tempem. Więc tu taka uwaga, żebyście dobrze pomyśleli, do jakiej grupy chcecie należeć, bo też ta grupa, jeśli traficie do fajnej grupy, to tak naprawdę to jest motywujące, kiedy osoby płyną tym samym tempem, nawet szybciej od Ciebie, bo to jakoś podkręca mnie przynajmniej do wysiłku, a tutaj było odwrotnie, ja musiałem się przebijać przez tych ludzi, więc czasami dostałem, raz czy drugi po głowie czyjąś nogą, czasami ja tam kogoś przez przypadek za nogę złapałem, przepływając obok. Więc to jest taka uwaga, ale zanim ja do tej wody wszedłem, to no, musiałem sobie poradzić z naprawdę taki lęk i trochę mnie strach opanował przed tym dystansem, przed pierwszym wejściem do wody. Na szczęście w tym wszystkim właśnie stanąłem w ostatniej grupie, więc miałem najwięcej czasu na oswojenie się z tą sytuacją i też na szczęście dziewczyny, czyli moja partnerka Gabi i siostra już odeszły gdzieś tam w inne miejsce, żeby kręcić zawodników i obserwować i szukać mnie, więc ja miałem taki czas dla siebie, myślę, że dobre pół godziny, w którym mogłem sobie gdzieś tam troszkę pomedytować, troszkę się zastanowić, troszkę się porozgrzewać i oswoić się z tą sytuacją i to było mi wtedy, myślę, bardzo potrzebne
i pomogło mi wystartować. Bo jak już wszedłem do wody, szczerze powiedziawszy, no to po prostu już trzeba zrobić robotę i płynąć, ale też fajnie jest się uspokoić w tym wszystkim, wyrównać oddech jeszcze przed pływaniem i tak dalej, i tak dalej. Więc tak wyglądał mój start. Ostatecznie żeśmy do tej wody weszli jako ostatni z tej grupy, z tych 3000 zawodników. No i zaczął się ten etap pływacki. Miejsce, w którym pływamy w Hamburgu, to są 2 jeziora ze sobą połączone w samym centrum Hamburga, więc przepływamy przez 2 mosty na początku, co już jest jakąś atrakcją w tym całym szaleństwie. Trasa fajnie bardzo oznaczona, trasa też nie mająca jakiegoś na samym końcu przy nawrocie jakiegoś ostrego zwrotu akcji, tylko fajnym łukiem wracamy z powrotem do miejsca startu. Fajnie oznaczone bojki, to wszystko było super widać, więc od tej strony nie było problemu. Też mnóstwo wolontariuszy, czy jakichś osób, które na kajakach, na supach, na innych sprzętach pilnowali, i było ich dużo naprawdę, pilnowali osób, żeby nikomu się krzywda nie stała. Co ciekawe, można było nawet, i to było zgodne z regulaminem, podpłynąć do takiego kajakarza, który tam był, wspierał i obserwował sytuację i przytrzymać tego kajaka i odpocząć, i nadal to nie była dyskwalifikacja. Dopiero wejście na ten kajak czy na tego supa oznaczałoby dyskwalifikację. Ja się strasznie jestem zadowolony z tego, jak mi się udało przepłynąć ten cały dystans, bo po pierwsze w zasadzie nie zatrzymałem się ani razu, poza jakimiś drobnymi sytuacjami, gdzie musiałem sobie skorygować kierunek, bo kogoś musiałem wyminąć. To udało mi się super cały czas fajnie płynąć równym tempem. Fajne, czyste jezioro, szczerze powiedziawszy, i też po tej burzy było fajnie, ciepło, spokojnie, nawet słońce zaczęło wychodzić, więc to było bardzo przyjemne, koniec końców, pływanie. Kiedy już złapałem swoje tempo, no to te 4 km były dość easy do zrobienia. Ciekawe jest to, że wracając, tak naprawdę kończymy zawody w trochę innym miejscu niż zaczynamy je, jeśli chodzi o etap pływacki, więc przepływamy jeszcze pod 3. mostem, takim już bardzo niskim, wąskim, co jest też jakąś atrakcją. Ja tam nawet przez przypadek gdzieś tam harapnąłem sobie rękę o wewnętrzną ścianę tego sklepienia tego mostu, więc trochę ją tam sobie poobijałem, ale nic wielkiego, i po 1,5 godziny mniej więcej dopłynąłem do brzegu. Samo wyjście z wody też super zorganizowane, mnóstwo wolontariuszy, którzy stali przy brzegu, nas wyciągano z tej wody, pomagają nam wyjść, pomagają nam rozpiąć szybko piankę z tyłu na plecach, żeby móc ją ściągać. To wsparcie wolontariuszy jest też istotne, dlatego że przy wychodzeniu z wody każdemu kręci się w głowie. To jest jakby taki efekt, który jest wpisany w tą historię, więc to przytrzymanie, złapanie trochę równowagi jest ważne. No i cóż, od razu zaczyna się tą piankę ściągać już w trakcie biegu do strefy zmian, czyli tam, gdzie był rower. Żeby się na rower przesiąść, było jakieś 700 metrów, więc trochę w biegu próbuję biec, jednocześnie tą piankę ściągać przynajmniej do połowy, bo nie można jej całej ściągnąć, ale do połowy można. Resztę ściąga się już w strefie zmian. No i dobiegam do tej strefy zmian. Jeżeli chodzi o sprzęt w tej całej historii, skoro już dopłynąłem, to omówmy krótko sprzęt. Ten sprzęt nie był super skomplikowany. To była pianka. Tutaj jest odnośnik do filmu, gdzie trochę żartem, trochę serio opisywałem różne pianki, ale też piankę, w której ja płynąłem. Dostałem ją od mojego przyjaciela Barta.
pożyczoną i super się sprawdziła, także dzięki. Pianka sama w sobie trochę chroni nas przed temperaturą, ale też zwiększa wyporność, więc to pływanie jest ciutkę łatwiejsze, kiedy ma się tą piankę założoną. Miałem sam też czepek neoprenowy. Gdyby było naprawdę zimno, to się zakłada taki czepek neoprenowy i na to się zakłada dopiero oficjalny czepek zawodów. To jest właśnie oficjalny czepek z zawodów, który każdy musi mieć w tym kolorze, bo chyba po prostu to pomaga też ratownikom, podejrzewam, obserwować sytuację. Bardzo normalne okulary miałem, kosztowały kilkadziesiąt złotych, miałem dwie pary, no bo jedne zajechałem, trochę porysowałem na basenie, więc miałem też drugą parę i mniej płynąłem. Jedyne co zrobiłem, to sobie je przed wejściem do wody nasmarowałem płynem do mycia naczyń. I oczywiście starłem to po to, żeby mi te okulary nie zaparowywały, bo skoro i tak już pływam mam wadę wzroku, pływam bez szkieł korekcyjnie, to jeszcze miałbym pływać w okularach, które są zaparowane, to już bym nic nie widział. Co poszło dobrze w tym wszystkim? No to już wspomniałem, jestem mega zadowolony z czasu i z faktu w ogóle, że udało mi się bez przerwy ten dystans przepłynąć. To jest super sprawa, zważywszy na to, w którym miejscu byłem. Fajna temperatura wody, to co mówiłem, nie musiałem używać tego czepka neoprenowego. Było bezwiecznie, więc było bez fal. Naprawdę bez porównania dużo bardziej komfortowe warunki niż te, w których ja trenowałem, więc super. Co poszło źle, też już mówiłem, ten wybór grupy. Źle zrozumiałem adnotację na flagach, ustawiłem się w złej grupie, mogłem startować spokojnie w grupie szybciej płynącej, ale jakby lekcja. No i co? Trafiamy do strefy zmian. To jest też element, który jest jakoś nie tyle punktowany, ale tam się też odmierza czas, więc to jak szybko ogarniemy zmianę z pływania na kolarstwo, a potem z kolarstwa na bieg też ma przełożenie na ostateczny czas w tych zawodach. Ta strefa jest bardzo długa, więc trzeba tam trochę metrów, a w sumie nawet może kilometrów zrobić. Myślę, że sama strefa to jest nie wiem, 700 metrów. Sam dobieg do strefy to jest drugie 700, więc to 1,5 kilometra, myślę, cała ta historia. I teraz wyobraźcie sobie, że no mi to zajęło, z tego co pamiętam, jakieś kilkanaście minut przebywanie w tej strefie, czyli rozebranie się z tej pianki neoprenowej, zrzucenie tych rzeczy szybko z siebie, ubranie się w buty rowerowe, w jakiś kask i parę innych gadżetów i wybiegnięcie z tej strefy bo można było na rower dopiero wejść, jak się tą strefę opuszcza. No to mi to zajęło, nie wiem, tam kilkanaście minut. Profesjonaliści robią to w 3-4 minuty. Więc to tak sobie jakby warto sobie też to wyobrazić. W strefie jest obowiązek poruszania się w kaskach. Tam też są punkty do przebrania się, jeżeli ktoś chce się całkowicie rozebrać i ubrać w inne ciuchy. Ja tego nie potrzebowałem, bo miałem na sobie taki jakby kombinezon, taki tree suit, w którym i pływałem, i jeździłem na rowerze, i jakby biegałem, ale też można było się przebrać, też były toalety, to wszystko w tej strefie zmian jakby było. To, co poszło dobrze w strefie zmian, to to, że wszystko znalazłem, że byłem w miarę dobrze spakowany w te worki i tu nie było problemu. Co może poszło źle, to oczywiście za długo się przebierałem, to można zdecydowanie skrócić. Mogłem biec boso do wyjścia ze strefy zmian i dopiero tam skoczyć na rower, pewnie bym dobrych kilka minut zaoszczędził. Nie wziąłem jeszcze ciemnej szybki do kasku, myśląc o tym, że ta pogoda będzie paskudna. Już z założenia włożyłem do tego worka tylko jedną szybkę, a te szybki były zmieniane, więc mogłem spokojnie wszystkie trzy wrzucić i wybrać inną, ale to takie są pierdółki. Nie ma żadnego problemu. No i co? Wyszedłem ze strefy zmian, wskoczyłem na rower i zaczynamy etap rowerowy, czyli 180 km po Hamburgu i okolicach w postaci dwóch pętli, każda po 90 km. Trasa jest stosunkowo płaska, jak to Hamburg, jakieś są przewyższenia niewielkie, ale bez przesady. Jest trochę odcinków po bruku, szczególnie w Hamburgu, więc o tym trzeba pamiętać.
Trasa znowuż mogę tylko pochwalić organizatorów, wyśmienicie oznakowana. Na każdym ostrzejszym zakręcie stał wolontariusz z flagą i pokazywał, żeby zwolnić, pokazywał, w którą stronę będzie zakręt. Co kilkanaście kilometrów była strefa żywieniowa. Bardzo długa, bardzo fajnie wyciągnięta, że można było, gdzie wolontariusze stali po drodze, można było w trakcie jazdy złapać to, co podawali, czy to żele, czy to batony, czy to wodę już w bidonach, czy też izotonik w bidonach, czy jakiś banan. To wszystko było gotowe i ta strefa była na tyle długa, że można było zjeść, wyrzucić papierek na końcu tej strefy, bo też można było wyrzucić je tylko w określonych miejscach, albo na przykład wypić ten bidon i go na końcu wyrzucić, w jakimś sensie oddać, albo zabrać ze sobą oczywiście. Tam też są toalety, ktoś się pytał o kwestię toalet. Toalet jest mnóstwo, w każdej strefie zmian, w każdej strefie żywieniowej, też po drodze są jakieś, więc tutaj absolutnie nie ma problemu, jeśli chodzi o ten element. Przez chwilę złapał mnie deszcz, potem szybko wyszło słońce, więc dość szybko udało mi się wyschnąć, nawet nie zakładałem kurtki takiej przeciwdeszczowej. Natomiast miałem tam taki lekką obawę, czy te cienkie opony nie spowodują, że ja sobie gdzieś się po prostu rozjadę na tej mokrej nawierzchni, ale udało się bez problemu, bez żadnego tutaj upadku ten okres tej mokrej nawierzchni jakoś przetrwać. Nasmarowałem się przed startem, przed wejściem do wody pod pianką, nasmarowałem się też między innymi takim sunblockerem 50. No ale nie wziąłem pod uwagę z jakichś dziwnych przyczyn, że ten krem zostanie na piance i w wodzie i ja po prostu powinienem się jeszcze raz nasmarować po wyjściu z wody, przed wskoczeniem na rower. Ja tego nie zrobiłem, nie pomyślałem, nie miałem tego kremu i okazało się, że już po dosłownie godzinie jazdy ja w słońcu jednak jestem cały zjarany, czerwony, różowy, spieczony tym słońcem. Chwilę później już na drugiej pętli po pierwszych 3 godzinach doszła stan podgorączkowy związany z taką trochę alergią na to słońce i ze spaleniem się. Potem kolejne dni byłem cały poparzony tym słońcem, na plecach, na rękach, na nogach skóra mi schodziła, więc to nie było przyjemne i myślę, że też to wpłynęło trochę na wynik tego etapu biegowego i chyba całego etapu. Po prostu ja od dłuższego czasu już się poruszałem jakby w takim stanie gorączkowym. No ale było jak było, trzeba było i tak ten temat jakby ogarnąć. No dobrze, to jest, tak mniej więcej wyglądał etap rowerowy, ale jeszcze nie kończymy tego etapu, ponieważ chciałem Wam jeszcze opowiedzieć o odżywianiu się w trakcie takiego wysiłku. O ile w trakcie pływania nie ma sensu się odżywiać, nie ma kiedy, nie ma jak, wtedy ja zjadłem sobie jednego chyba żela, czy nawet 2 żele przed wejściem do wody, żeby mieć tą energię dodatkową i potem zjadłem chyba jeszcze jednego żela zaraz po wyjściu z wody. O tyle już na etapie rowerowym miałem nastawiony zegarek w ten sposób, że co 25 minut dzwonił i mi się odzywał, że ja mam zjeść kolejny żel. Rzeczywiście tak sobie wyliczyłem, że tak się przyjmuje, że na kilogram masy ciała powinno się w ciągu godziny przyjąć 1 gram węglowodanów. W moim przypadku to było około 90 gram, więc przeliczając to na to, ile jest w takim jednym żelu albo w batonie węglowodanów, no to wychodziło mi, że co 25 minut ten żel mam jeść. I rzeczywiście jadłem te żele przez te całe 6 godzin, co 25 minut równo. I powiem Wam, że to jest część sukcesu, to jest właściwe odżywianie się na takich zawodach. Ja po prostu czułem, jak mi w 24 minucie schodzi energia i już w 26 ta energia się pojawia, jak tylko udawało mi się regularnie te żele jeść. Raz szybciej, raz wolniej, częściej wolniej niż szybciej, z opóźnieniem, bo akurat, nie wiem, gdzieś przejeżdżaliśmy, nie miałem jak tego wyciągnąć, ale żywienie na tych zawodach to jest absolutnie ważna sprawa.
Minusem tej historii żelowej jest to, że po prostu tych żeli się tyle wciąga, że zaczyna później być już nieprzyjemnie, bo to są słodkie żele, w końcu są to węglowodany, cukry. I już jakby człowiek najchętniej zjadłby coś innego i rzeczywiście trochę mi się to odbiło bokiem już przy bieganiu, ale do tego jeszcze wrócę. Jeszcze raz podkreślam, jedzenie w trakcie zawodów, dobre dobranie sobie żeli i właściwe właśnie spożywanie ich w określonym czasie, ilości, plus suplementowanie się jakimś izotonikiem, dobrym izotonikiem, nie tylko wodą. Pamiętajcie o tym, że w trakcie takich zawodów wy wypacacie jakby z potem usuwacie również znaczną część różnego rodzaju mikroskładników, wapna, magnezu, co tam jeszcze, więc uzupełnianie samej wody nie spowoduje, że wy będziecie się lepiej czuli, będzie wam brakowało tego, więc może dojść szybko do jakichś kwestii związanych nie wiem, ze skurczami, z mięśniami, tylko dlatego, że piliście piliście samą wodę, a nie właśnie wodę z mikroelementami, z jakimiś minerałami. Więc to jest klucz, jeden z kluczy do jakiegoś sukcesu, do ukończenia tych zawodów. No i tak mniej więcej ten etap rowerowy mi przebiegł 6 godzin z jakimś haczykiem. Udało mi się ten etap zrobić. Pierwsze kółko szybciej, drugie wolniej. Myślę, że to było trochę tą gorączką spowodowane. Jechałem na tym motorowerze gravelowym Orbea Terra. Rower sam sobie fajny, spoko, natomiast to jest rower gravelowy, on się nie nadaje do jakichś ścigania. Maksymalne prędkości, jakie byłem w stanie wykręcić, to jest 30 km na godzinę, mniej więcej, może 30 parę. I jest to jakaś tam nauczka na przyszłość. Tą lemontkę, którą wam pokazałem, którą jakby się leży na kierownicy, fajna, wygodna, jako rozwiązanie jako takie i jakby polecam, po prostu się odpoczywa fajnie. Kask też był fajny, ten aerodynamiczny, który sobie kupiłem, który poszedł w dobre ręce i fajnie. No i te buty treningowe, które też wam pokazałem, to był cały mój sprzęt, który miałem. Co poszło dobrze? Utrzymanie tempa poszło dobrze, w miarę tam lekki spadek na drugiej pętli, myślę spowodowany bardziej już tą gorączką. I lemontka, fajne rozwiązanie, szczególnie przy tylu godzinach. Myślę, że polecam, po prostu się wygodnie jedzie. Co poszło źle? Nie wiem, czy cokolwiek poszło źle, no zgubiłem tą gąbkę na tej lemonce. Dobra, 108 km zrobione, 6 godzin przejechane, lądujemy w tym samym miejscu, w którym wystartowaliśmy, czyli w strefie zmian, oddając tym razem rower i zakładając rzeczy do biegania. Analogiczna sytuacja jak wcześniej, wprowadzamy rower, odkładamy go na wieszak i przebieramy się do ciuchów, do biegowych. Fajnie, że ta strefa zmian jest w jednym miejscu, bo różnie z tym bywa. Są zawody, jak w Warszawie ostatnio, że te strefy były rozrzucone, rowerowa gdzieś indziej, a biegowa gdzieś indziej. Tutaj było wszystko super w jednym miejscu. Znowuż zajęło mi to kilkanaście minut i znowuż można to zrobić w kilka minut, jeżeli się człowiek poćwiczy sobie tą historię. Na pewno fajnie, że wszystko miałem i to na plus w tych workach, więc tutaj jakoś odrobiłem zadanie domowe. To, co poszło być może gorzej, to jest, że za długo się przebierałem, też mówiłem. No i tak pamiętajmy o tym, że generalnie strefa zmian to nie jest miejsce na odpoczynek, tylko to jest po prostu miejsce na przebranie się, ale dalej bierzemy udział w wyścigu i trzeba to zrobić szybko, sprawnie. I to jest jakaś też lekcja na przyszłość dla mnie. Przebrani, gotowi, wybiegamy na ostatni etap tej historii, czyli bieg w postaci czy o długości pełnego maratonu, czyli 42 km i chyba 195 chyba metrów. Dla mnie minusem zawsze są pętle. Ja jakoś nie przepadam za tym, kiedy powtarzam etap po raz kolejny i widzę te same rzeczy. Po prostu jakoś się nudzę, jakoś mnie to nuży po prostu.
Tutaj były 4 pętle po mniej więcej 10 km zrobione, więc to było męczące. Ale powiem Wam szczerze, z drugiej strony i się spotkałem z tym w Polsce, ale tak samo też właśnie w Hamburgu to było super. Ilość kibiców, ilość muzyki, dopingu, która miała miejsce, takiej super atmosfery, to było bardzo budujące, bardzo motywujące i aż się chciało po prostu jakby biec albo czasami iść, jak już nie miałem siły, ale się nadal chciało. Pierwsza dyszka, powiem Wam, poszła jeszcze w miarę znośnie, gdzieś tam nawet zgodnie z planem, nie wiem, 6:37. Wiedziałem, że szybciej tego nie zrobię, ale później już, nie wiem, później 2 rzeczy odegrały rolę, gdzie ja już zacząłem więcej chodzić niż iść. I ten czas był taki, jaki był. Po pierwsze to była, myślę, że ta utrzymująca się gorączka, do tego stopnia, że już poprosiłem rodzinkę, poprosiłem szwagra, żeby mi przyniósł, niedaleko mieszkał, jakąkolwiek kurtkę po prostu taką do biegania, żeby się z nią, bo zaczynało mi być zimno, a to już był taki objaw bardziej gorączki. A po drugie, ja sobie odpuściłem niestety żelem na etapie biegowym. Ja po prostu poczułem, że już mnie brzuch boli. Po tych 6 godzinach, co mniej więcej pół godziny jedzenia żeli, więc ja zjadłem tych żeli z 12 plus pływanie, z 15 żeli zjadłem i już po prostu nie mogą się na nie patrzeć, ale też czułem, że już mnie brzuch boli powoli. I dopiero po fakcie się gdzieś dowiedziałem, doczytałem, dopytałem, że czasami po prostu wystarczy popić to kolą, a kola była w strefach żywieniowych tych biegowych dostępna i robi się lżej na żołądku. To po pierwsze. Po drugie, były też tam jakieś fajne już takie o innych smakach, jakieś paluszki, jakieś takie krakersy, jakieś coś. Można było sobie też trochę tym urozmaicić. Nawet w jednej strefie były bułki. Nie ruszałem ich, bo nie chciałem jakiejś rewolucji mieć w żołądku, ale mogłem gdzieś tam sobie przez chwilę zjeść coś innego i wrócić do tych żeli. No ja już jakoś nie wróciłem do nich i mocno odczułem to, jeśli chodzi o moją wydolność, wytrzymałość. Ona dramatycznie szybko spadła i ja już potem powoli byłem w stanie tylko tak naprawdę iść, a nie biec z jakimiś takimi przerwami. To już taki właśnie był marszobieg bardziej. Więc myślę, że taka też nauczka na przyszłość, żeby ogarnąć sobie te żele w ten sposób, żeby jednak je do końca spożywać, bo to jest rzeczywiście źródło energii. No i z planowanych tam 4,5 godziny zrobiło się ponad 6 godzin tego etapu. Nadal to było wszystko jakby w limicie i wszystko spoko i nawet tak to było zaplanowane z mojej strony, żeby się zmieścić w tym limicie. Ostatnie kilka kilometrów nawet przebiegłem, bo no, już chciałem cokolwiek z tym czasem zrobić i chociażby zmieścić się poniżej 15 godzin, więc tam 14:55 chyba zamknąłem całego Ironmana. To, co było super, to kibice, a w szczególności moja rodzinka, moi bliscy. To było fantastyczne, jak mi gdzieś tam kibicowali na każdym etapie. Gabi z moją siostrą w te 15 godzin spędziły ze mną od startu, od godziny 6 rano do wieczora, do 20, nie wiem, którejś tam. To samo brat z bratową, Emi. No po prostu na każdym etapie czułem, że są ze mną. Ostatnie te kilometry to już żeśmy nawet razem tam biegli, czy też szli. Więc to było super. Za to dzięki, to mi mega dużo pomogło, szczególnie przy takim debiucie. Krótko o sprzęcie. Ja biegłem w takich butach Hoka Cielo 2.0, to są buty takie typowe startówki na karbonie i szczerze powiedziawszy uważam Wam, że to nie był może najlepszy wybór. One są wygodne i jakby dało się zrobić w nich to, co zrobiłem. Natomiast przy moim tempie, przy żadnym tempie, to można było spokojnie któryś z moich Brooksów wziąć, które nie mają tej płytki karbonowej, są wygodnymi butami takimi treningowymi i w nich po prostu jeszcze wygodniej sobie przeczłapać ten maraton.
to można było inaczej zrobić, no ale było jak było. I jeszcze jedną rzecz, miałem taki pas na biodra, taki kompres sportu, szeroki pas, który się zakłada, jest elastyczny i on tam ma kieszonki z każdej strony, żeby można było tam włożyć żele, jakieś picie, jakieś flaski właśnie z piciem i tak dalej. I tam też właśnie miałem flask z pół litrem wody. I to było zbędne znowuż. Punkty żywieniowe były co dosłownie kilka kilometrów i nikt nie miał jakichś takich rzeczy poza mną. Nauczka na przyszłość to jest jakby niepotrzebne. Można spokojnie sobie ogarnąć to tymi kieszeniami, które się ma w tym kombinezonie lub po prostu jedząc na punktach żywieniowych. I tyle miałem ze sprzętu w sumie. No okulary, jakaś czapeczka oczywiście też była i później kurtka od szanownego szwagra. Co poszło dobrze w tej całej historii biegowej? No dobrze poszedł start. Cała reszta już poszła gorzej niż bym chciał, ale co zrobić? Uczymy się na błędach, a nie na sukcesach. Więc cała reszta była za wolno. Niepotrzebnie przestałem te żele jeść i to był jakiś błąd. Też jeśli wysłyszałem, może źle zrozumiałem, że skarpety kompresyjne z jakichś powodów są zabronione, a ja miałem takie fajne i najczęściej w nich biegam, takie podklanówki kompresyjne, które gdzieś no, dają coś przy bieganiu. Czuję, że mi się bardziej komfortowo w nich biega. Tu ich nie ubierałem, bo myślałem, że nie wolno, mogłem je mieć, bo inni wszyscy je mieli. No i też te okrążenia, tak jak mówiłem Wam, ja nie lubię tego, ale na szczęście tam kibice dopingowali. I tak oto biegłem po niespełna 15 godzinach, 14 godzinach, 55 minutach na metę tej historii i biegam na tą metę, dostaję medal od Gabi i to było cudowne, fajne uczucie. Czas do poprawienia, wiele rzeczy do poprawienia, ale no, pierwszy raz, także uważam, że wszystko spoko. Pozwólcie, że jeszcze dwa tematy poruszę, jak już jesteśmy na mecie, a mianowicie chciałem jeszcze Wam trochę podsumować kwestie żywienia i trochę psychiki, głowy i mentalu, bo to może być dla Was też interesujące. Pytanie się pojawiło w kwestii żywienia, w sumie żadnych pytań nie było, na jedno odpowiedziałem, więc to spoko. Jest coś takiego jak carb loading, czyli ładowanie się węglowodanami i ja też starałem się to robić, jedząc jakieś pizze, jedząc jakieś tam hamburgery, czy przed zawodami jedząc bułkę z dżemem, ale też bez przesady, jakby tutaj można było pewnie się więcej skupić na tym i może dałoby mi to coś trochę więcej. Natomiast tutaj jakoś super do tego nie podchodziłem. Żele izotoniki, myślę, że wielokrotnie wspominałem, że to jest bardzo kluczowa sprawa. Ja zjadłem ich, no koniec końców chyba ze 20 albo 30, może nie, może 20 parę. Liczy się je w ten sposób, jak wspominałem, czyli gram węglowodanów na kilogram masy ciała na godzinę mniej więcej, więc to jest ważne, żeby o tym pamiętać. To jest chyba klucz w ogóle do sukcesu poza kondycją. Pojawiło się też pytanie, ktoś mi zadał pytanie, czym zajmowałeś głowę podczas tak długiego wysiłku? Na pewno były momenty automatyzmów, ale przez tak długi czas wydaje mi się, że przebijały się różne myśli. Takie oto padło pytanie. Fajne, bardzo fajne. I moja odpowiedź jest taka, że po pierwsze, ja od już dłuższego czasu gdzieś jestem w miarę za pan brat z medytacją i tak naprawdę takie długie treningi, czy na zawodach długie przebywanie trochę ze sobą, to jest trochę taki stan nadający się do jakiejś medytacji, do takiej kontemplacji, poprzebywania ze sobą. Ale też pamiętajmy o tym, że nawet jeśli nie mamy tych umiejętności, nie mamy tych skilli gdzieś wcześniej wyniesionych, to po prostu znowuż robienie codziennie tych treningów, na początku to są krótkie treningi, nie wiem, 40-minutowe, godzinowe,
do już wielogodzinnych, to jest też budowanie tej wytrzymałości, cierpliwości i takiego zmiana podejścia do takiego długotrwałego wysiłku. Więc oczywiście, jak sobie wyobrazimy na samym początku, że my mamy, nie wiem, 10-15 godzin zostać tylko z myślami, bez słuchawek, to jest niewyobrażalne, a jeśli sobie wyobrazimy, że my się do tego przygotowujemy przez 1,5 roku, to już naprawdę jest wyobrażalne i tak to też najczęściej działa, tak to też u mnie działało, że mi się dużo mi się zmieniło w głowie, jeśli chodzi o cierpliwość, o taką nawet ochotę przebywania samemu ze sobą, ze swoimi myślami, kiedy przez długie godziny biegałem albo jeździłem na rowerze, więc z tym nie miałem jakiegoś problemu, ale to jest ten czas, który trzeba poświęcić na zbudowanie sobie w głowie tego mentalu. No, stare powiedzenie mówi, że mind is the king, czyli ten umysł jest tutaj jakby królem, jest najważniejszy. Rzeczywiście tak jest. Ja myślę, że spokojnie można te zawody ogarnąć nawet z dużo gorszym przygotowaniem niż ja miałem miejsce, pod warunkiem, że ma się silną głowę. Oczywiście zadba się o odpoczynek i o odżywianie, ale ten mental w głowie jest absolutnie ważny. Równie ważne jest to, że z tym się wcale nie trzeba urodzić, że to są rzeczy, które się po prostu wypracowuje drobnymi krokami, zmienia się to nastawienie i po prostu trzeba tylko nieustępliwie cały czas kroczek po kroczku przejść do przodu, ale też tu jest jeszcze jedno pocieszenie, że się okazuje, że tak naprawdę po, nie wiem, kilkunastu dniach powtarzających się treningów my wchodzimy w pewien rytm i nam się nagle robi klik w głowie i te rzeczy zaczynają nam się wolniej, jakby zaczynamy je akceptować, zaczynają nam się podobać, zaczyna nam ich powoli nawet brakować, kiedy my pewien jeden czy drugi trening odpuścimy. Także to nie jest tak, że my musimy już to umieć, musimy, nie wiem, cały czas chcieć, musimy chcieć zacząć i musimy wytrzymać jakieś, nie wiem, 2-3 tygodnie w tym postanowieniu i to jest, moim zdaniem, to jest ta recepta. Jeśli chodzi o mental, oczywiście tutaj jest ten element, dla mnie to był pływanie w wodach otwartych, to jest przyzwyczajenie się do tej mętnej wody, do temperatury, do fali, ale znowuż to jest ta sama odpowiedź, po prostu podzielenie tego dużego zadania, które wydaje się wyzwaniem i budzi w nas może lęk, jakieś inne emocje, na mniejsze kawałeczki i te mniejsze kawałeczki po prostu sukcesywnie je odhaczanie. To jest metoda, którą można dojść do celu. Kochani, to jest chyba to, co chciałem Wam mniej więcej powiedzieć. Tu jeszcze się pojawiło jedno pytanie, tak sobie zerkam na ekran, czy miałem jakieś oczekiwania czasowe, czy po prostu chciałem ukończyć w ramach zabawy lub wyzwania. Byłoby kłamstwem, gdybym powiedział, że nie miałem oczekiwań czasowych. Oczywiście, że miałem. Oczywiście, że sobie zrobiłem listę swoich znajomych, tych, których znam lub nie znam, ale których dla mnie byli jakimś, czy są jakimś punktem odniesienia i wyznacznikiem. I chciałem się trochę zmierzyć z nimi, porównać swoje wyniki do ich wyników. No, różnie to wyszło. Oczywiście nas też różnił wiek i wiele innych rzeczy, ale miałem ochotę na lepszy wynik. Natomiast to, co zrobiłem, to i tak był pewien cel. Może to był cel B i plan B, a nie plan A, czyli w ogóle ukończyć. To się udało i spoko. I nawet jeszcze z jakąś fajną zakładką. I myślę, że koniec końców fajnie jest, bo jest co poprawiać. Jest miejsce na poprawianie swoich wyników. Najgorzej by było, gdybym skończył tego Ironmana z jakimś super czasem i potem już bym jakoś, mam wrażenie, nie mógł tego poprawić. A tak to spoko, mogę się tym dalej bawić. Ja przynajmniej mam takie podejście. Jeszcze na chwilkę tylko wrócę do tych żeli i do tego odżywiania się. Wyobraźcie sobie, że przez te 15 godzin ja nie musiałem ani razu pójść do toalety, czy to na jedyneczkę, czy to na dwójeczkę. To wszystko dostarczane w postaci tych żeli i izotoników albo wypacałem, albo po prostu trafiało bezpośrednio do mięśni i było przerabiane na energię. Także tak to wygląda w trakcie zawodów. Jeżeli się dobrze jakby odżywiamy, to okazuje się, że można spokojnie cały ten etap jakby ominąć
wszelkie toalety. Regeneracja, jeszcze krótko. Okazuje się, że też chyba dobre odżywianie spowodowało, mimo wszystko dobre odżywianie spowodowało te izotoniki, mikroelementy, że ja nie miałem żadnych zakwasów na drugi dzień, żadnych bóli mięśni, trochę się porozciągałem, jakiś tam leki, trukt wykonałem i tak naprawdę na drugi dzień już od rana pojechaliśmy zwiedzać Hamburg, zrobiłem kolejnych, nie wiem, przynajmniej 10 000 kroków i wszystko było spoko, nie? No, oczywiście przez kolejne dni czułem jakieś zmęczenie, ale to było bez porównania z tym, czego trochę oczekiwałem, że będzie, nie, wszystko jakby było ok, więc znowuż czuję, że to jest kwestia to, że na przykład przyjmowałem wapno, magnez, te wszystkie mikroelementy, nie odpuszczałem ich w trakcie zawodów. No właśnie, i chyba już tak powoli słowo końcowe z mojej strony, jeśli pozwolicie. I tymi małymi kroczkami zmierzamy do końca tej przydługiej historii, ale chciałem Wam jak najwięcej szczegółów przekazać. Mam nadzieję, że się komuś przydadzą. Co dalej? Cel jakiś dopięty. Czy ja odpuszczam, czy ja to zostawiam? Co mam dalej w planach? Pojawiło się też takie pytanie, więc postaram się na nie jakoś odpowiedzieć. Myślę, że w triatlonie pozostanę. Podoba mi się wielowymiarowość tego sportu. Z poziomu treningów jest to tak holistyczne podejście do ciała, że po prostu ja mam wrażenie, że robię sobie tylko dobrze na tych treningach. Oczywiście są momenty, kiedy one są bardzo intensywne, szczególnie krótko przed jakimiś zawodami, które sobie zaplanujemy, wtedy jest dużo więcej się jakby dzieje, ale co do zasady to i pływanie, i rower, i nawet bieganie, ja nie odczułem, też może fajna informacja, nie odczułem żadnych ubocznych skutków z przebiegnięcia tych 1500 kilometrów w ciągu ostatniego roku. Kompletnie jakieś stawy, jakieś coś, nic, po prostu czuję się wyśmienicie, więc to też jest jakiś wyznacznik, że jeżeli to dobrze robimy, jeżeli się nauczymy dobrze biegać, a jest to też jakaś sztuka, to możemy naprawdę nie robić sobie krzywdy i ten sport też uprawiać. Do tego sport też wytrzymałościowy, jest w tym też sporo takich siłowych elementów, więc mi się generalnie triatlon jako taki bardzo, bardzo podoba i chętnie będę dalej go kontynuował. Na takim oczywiście poziomie super amatorskim, biorąc czasami udział w różnych zawodach, bo mnie to też dopinguje trochę, że ja mogę się sprawdzić co jakiś czas. Natomiast teraz, szczerze powiedziawszy, za chwilę jakieś wakacje, bardzo się z nich cieszę i trochę odsapnięcia, a później de facto muszę też ogarnąć trochę tyłów pozasportowych, bo szczególnie ostatni czas to był bardzo intensywny czas treningowy i ja sobie odpuściłem parę rzeczy takich zawodowych, biznesowych, zawodowych i trzeba te tyły ogarnąć i nadrobić trochę tych zaniedbań, więc chwilę będę mniej trenował, więcej ogarniał tutaj życie głównie zawodowe, ale co do zasady myślę, że triatlon pozostanie ze mną. Kochani, to tyle z mojej strony. Warto podziękować temu i owemu. Chyba w pierwszym miejscu, chyba na pewno chcę podziękować Gabi, mojej Gabi, która po prostu była od początku, kiedy żeśmy się poznali, do startu była nie tylko osobą, która pasywnie gdzieś mi nie przeszkadzała w tych treningach, ale mnie motywowała, wspierała, pomagała żywieniowo, treningowo i w jeszcze wielu innych aspektach, więc za to bardzo Ci dziękuję. Moja rodzinka, która mnie też wspierała, dopingowała, czasami nie do końca wierzyła, że to się uda zrobić, ale jak już byłem na linii startu, to tym bardziej poczułem totalne wsparcie. Także siostra ze szwagrem, z córką, z Emi, brat z rodzinką całą, z bratową. Też nie zapominam o moim synu Noah,
był moment, że uczył mnie podstaw poruszania się, nie wiem, jakichś ćwiczeń siłowych. To był też fajny czas, więc to tutaj wszystkim też Wam dziękuję za wsparcie i za bycie w tym całym procesie ze mną. Wielu znajomym mogę podziękować, którzy byli dla mnie motywacją, którzy mnie wspierali. Oczywiście Bartek, o którym wspominałem, Wojtek za nasze rozmowy i za Lemontkę i wiele innych rzeczy. Paweł Krótki, u którego się w ogóle zaczęła kiedyś historia w ogóle moich treningów. Jeszcze dość nieudolna, ale jednak. A skoro jesteśmy przy Pawle Krótkim, to myślę, że dobrym takim łukiem możemy przejść do podziękowań dla Bodywork, który mnie wielowymiarowo wspierał i treningowo, i właśnie wiedzą, i fizjoterapią, i dietetyczką, którą wszystkich Was pozdrawiam po kolei, nie będę wymieniał, ale wielkie dzięki, że mogłem z Waszej rad, wiedzy, czasu korzystać, to było super. Bardzo Wam dziękuję. I też tym, kurczę, chyba powoli dziesiątkom, jak nie setką osób, z którymi miałem styczność, albo pasywnie oglądając ich filmiki, ich jakieś czytając artykuły. Dzięki za te wszystkie komentarze, które dostawałem po drodze, za jakieś tam lajki, jakieś serduszka. To było super i naprawdę było to motywujące. Więc za to też dzięki. Będę wdzięczny, jeżeli zostaniecie ze mną na dłużej w mediach społecznościowych. Gdybyście mieli jakiekolwiek pytania, zapraszam, postaram się na nie wszystkie jakoś odpowiedzieć, doradzić, poradzić. Tak jak ja czerpałem wiedzę od innych, tak mam nadzieję, że już też coś wiem i mogę Wam jakoś coś podpowiedzieć. Jeszcze raz dzięki, uszanowanie.